Badania radiograficzne wykonamy zgodnie z normą 17636-1, która zawiera wszystkie elementy, by wykonać badanie radiograficzne prawidłowo. Teraz pokażę, jak powinno wyglądać prawidłowe wykonanie zdjęcia radiograficznego. Przed wykonaniem badania należy umieścić za elementy badanym płytę ołowianą, która pochłonie promieniowanie rozproszone. Następnie kładę kliszę radiograficzną o odpowiedniej czułości, która jest dopasowana do grubości prześwietlonego elementu. Na dany element kładę wzorzec pręcikowy, który pozwoli nam określić wskaźnik jakości obrazu. Następnie układam numer próbki, który muszę prześwietlić, który będzie odbiciem na radiogramie. Po ustawieniu elementu badanego, zmierzeniu odległości lampy do elementu badanego, przystępujemy do ustawienia parametrów prześwietlania. Do tego służy kalkulator, który jest w pulpicie sterowniczym, na którym ustawiamy gatunek filmu, odległość, z którą jest środek lampy do elementu badanego, zaczernienie, do tego grubość prześwietlaną, to znaczy trzeba dodać do grubości nominalnej również nadlew i grań. Kalkulator sam obliczył ekspozycję naświetlenia. Należy jeszcze raz sprawdzić na monitorze, czy nikogo nie ma w środku, czy drzwi są zamknięte. Możemy wykonać ekspozycję rentgenowską. Parametry badania zapisujemy na karcie badania, które potem należy umieścić w raporcie z badań. Po zakończeniu badań należy wyłączyć aparat rentgenowski i wziąć kluczyk ze sobą. Z wywołanym zdjęciem rentgenowskim udajemy się do negatoskopu. Na radiogramie widzimy spoinę, którą prześwietlaliśmy. Na niej jest napisany numer spoiny, czy numer zlecenia. Do tego jest numer wskaźnik jakości obrazu, który umieściliśmy na spoinie prześwietlanej, jak wykonywaliśmy badanie. Mierzymy zaczernienie spoiny, które powinno być odpowiednio zgodne z normą. Oglądamy spoinę, czy widzimy w niej jakieś niezgodności spawalnicze. Akurat na tej spoinie nie ma niezgodności spawalniczych, spoina jest wykonana prawidłowo. Po zakończeniu badania rentgenowskiego i oceny na negatoskopie przystępujemy do wypełnienia raportu badań radiograficznych. Techniki badania, warunki, przebieg badania zgodnie z normą 17636-1 powinny być umieszczone na raporcie.